Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, mój ukochany ludu, moja nieskończona miłość pozostaje w was, moje niebiańskie legiony stoją w pogotowiu, aby moi wierni się nie bali. Pozostańcie blisko mnie, przyjmujcie mnie ze świadomością, że to ja jestem tym, którego przyjmujecie w Eucharystii. Jeśli nie jesteście odpowiednio przygotowani do przyjęcia mnie, poczekajcie, w przeciwnym razie będziecie gromadzili ciężkie przewinienia wobec mnie. Kiedy przyjdziecie, aby mnie przyjąć, poproście moją matkę, aby wam towarzyszyła, i abym został przyjęty z godnością. W ten sposób brak właściwej relacji ze strony moich dzieci, gdy jest mimowolny, nie będzie brany pod uwagę. Mój umiłowany ludu, moja matka jest orędowniczką ludzkości, wzywajcie ją w każdej chwili. Dobrze wiecie, że szatan gardzi dziećmi mojej matki, a w tych chwilach, kiedy ludzkość jest testowana jak nigdy dotąd, a ci, którzy są prawdziwie synami mojej matki, są podwójnie testowani. Szatan zna moją matkę bardzo dobrze, boi się jej, ucieka przed nią przerażony, wiedząc, że to moja matka zada mu ostateczną ranę i odrzuci go daleko od mojego oczyszczonego ludu, aby nie mógł go dotknąć. Szatan zna matkę moją i wobec jej czystości traci wszelką władzę nad człowiekiem. Ja, jej Syn Chrystus, nie odmawiam mojej matce tego, o co prosi dla mojego ludu. Mój umiłowany ludu, nie odrzucajcie błogosławieństwa, odmawiając mojej matce i jej wstawiennictwu za każdego z was. Moja matka będzie tą, która zmiażdży głowę szatana i umocni mój lud, aby nie uległ przed tym wrogiem duszy. Moi umiłowani, ludzie na niewyobrażalną skalę przemocy pogarszają się nie tylko w duchu, ale także w jego ciele fizycznym. Kiedy człowiek działa wbrew mojej woli, jego ciało słabnie, co sprawi, że będzie wątły i nie będzie w stanie oprzeć się chorobom i wytrzymać wielkich plag, które nadchodzą. Moje dzieci wciąż nie rozumieją, że zło, które czynią, wróci do nich, stając się w ten sposób swoim własnym katem. To, co człowiek wypiera się i czyni przeciwko swemu bratu, co człowiek myśli i czuje, co człowiek przeżywa w swoim sercu, w takim samym stopniu wróci to do niego osobiście. Żadne działanie człowieka nie pozostaje niezauważone, wszystko wraca do niego ponownie. Tak jak roślina, która wyrasta z nasionka, aby dojrzeć, a później wyda owoc i ten owoc wyda kolejne nasionko, podobnie w człowieku wszystkie jego uczynki i działania, cokolwiek czyni choćby tylko myślą, wszystko wróci do niego na dobre lub na złe, zgodnie z wolną wolą. Moi ukochani, wasze prace i czyny muszą być na moje podobieństwo, musicie wziąć miłość i pokorę mojej matki i uczynić je swoimi, a czyniąc to, będziecie wiedzieli, że chodzicie z ufnością. Umiłowani, powaga spustoszonego sumienia w człowieku czyni go bardziej prymitywnym wobec jego dzieł i czynów. Wróg duszy istnieje i istnieje w tych, którzy zaprzeczają jego istnieniu, a dzieje się to wtedy, gdy trwają w szokującej rozpuście, która ich zniewoli i zepsuje, aż ich uczucia zostaną zniszczone, a zmysły stwardnieją, więc cokolwiek zrobią, będą odczuwać przyjemność. Dzieci, w tej chwili tego pokolenia szatan walczy ze wszystkimi swoimi sprzymierzeńcami przeciwko całej ludzkości, nie tylko chorując ciało, ale zmieniając umysł, rozpraszając myśli i sprawiając, że pracują bez ruchu, a także stając się niewolnikami pracy. W ten sposób braterstwo nie jest już braterstwem, ani człowiek nie jest bardziej człowiekiem, aby chronić siebie nawzajem. Zmieniony umysł ludzki nie widzi istot, ale widzi zdeformowane istoty,
które należy zniszczyć bez współczucia, ponieważ zostało ono wyeliminowane z wrażliwego organizmu człowieka. Atak ze strony zła jest frontalny, nie chowa się, aby stawić czoła ludzkości, ale maszeruje naprzód, budząc i zwiększając w człowieku skażenie w jego sercu, które zło zasiało już dawno temu. Mój dom ostrzegał was, ostrzega i będzie ostrzegał. Moja matka nigdy nie męczy się, aby was wzywać, a moje dzieci, ślepe, głuche i nieme, odpowiadają z absolutną obojętnością, ponieważ są nieruchomymi podmiotami wszystkiego, co jest głoszone przez tych, którzy to głoszą, na dobre lub na złe, we wszystkich aspektach życia. Ukochane dzieci, teraz, gdy rozpoczęło się oczyszczenie dla mojego ludu, stworzenie będzie nadal zwiększać swoje działania wobec człowieka, a człowiek podziwiać siłę stworzenia. Kocham mój lud, kocham go tak bardzo, że pragnę go u mojego boku w białych szatach. Przyspieszam moment, aby mój lud był tym, który nie upadnie całkowicie przed wyznaczonym czasem. Dzieci, zło nie ma granic ani dobro nie zna granic, dlatego wy, w wierze i wiedzy, podwojcie siłę i wszystko, co konieczne, abyście nadal byli moimi wiernymi, tymi, którzy nie opuszczają mnie ani nie śpią. Głód się rozpoczął, ale biada tym, którzy ufają swojemu istnieniu tylko na materialnym pokarmie. Czy zapomnieli, że mój ojciec karmił swój wierny lud na pustyni? Chociaż każdy musi podjąć wysiłek, nie powinien być jak ci, którzy kuszą mój dom, bez żadnego wysiłku ze swojej strony, aby zapobiec zapowiedzianym wydarzeniom. Umiłowani, komunizm będzie bezlitosny, obudził się, a moje dzieci są jeszcze nieświadome strasznych konsekwencji komunizmu dla mojego ludu. Dzieci, mój lud jest otoczony przez wszelkiego rodzaju zło, te przeniknęło w mój lud i chce wziąć jego wielki łup, aby powiększyć sekty, które walczą z moimi planami. Masoneria, komunizm i wielkie technologie na usługach szatana przeszkadzają w realizacji moich projektów, ukryte przez tych, którzy mnie zdradzili z aprobatą i przyjemnością człowieka i jego woli całkowicie oddanej na służbę wroga mojego ludu, Antychrysta. Mój Kościół to wy wszyscy, do których mówię. Nie opuszczam moich dzieci, jako głowa mistycznego ciała jestem miłością, miłosierdziem i sprawiedliwością jednocześnie i z tego powodu ostrzegam was. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, jest ze mną, tylko ci, którzy żyją zgodnie z wolą mojego Ojca. Mój Kościół został skażony przez elementy przeciwne mojej woli, w interesie oddzielenia mojego ludu od mojej prawdy. Mój ludu, obudź się, gdzie jesteś, jak możesz krzyżować mnie ponownie oddalając się ode mnie? Mój ludu, módl się za Stany Zjednoczone, orzeł upadnie, zostanie onieśmielony przez swoich przeciwników i zraniony, módl się o to mój ludu. Mój ludu, Europa będzie wstrząśnięta przez terroryzm, módl się. Siła natury chce przeciwdziałać przechodzeniu zła, aby moje dzieci się obudziły. Nie lękajcie się, trwajcie w wierze, z mojego domu przyjdzie błogosławieństwo dla mojego ludu. Zło nie pokona mojego ludu, mój lud jest chroniony pod płaszczem mojej matki. Zjednoczcie się, zjednoczeni będziecie mogli sprawić, że wróg odejdzie. Bądźcie, niezłomne dzieci wiary, niezłomne w nadziei, niezłomne w miłości, wiedząc, że ja, jeden i Trójca, nie opuszczam tych, którzy ufają mojej opiece. Po przejściu próby mój lud będzie świecił jak złoto, jak słońce, będzie opromieniał moją miłością wszędzie i wszystkich ręka w rękę z moją matką, odmawiając różaniec święty, mój lud będzie tym westchnieniem miłości mojego Ojca, który czeka na ich powrót. Przyjmijcie moje błogosławieństwo, ja was nie opuszczam, wasz Jezus.